Siema mordki. Zanim przejdziemy do filmu, w którym w sumie od A do Z przeprowadzę was po całej budowie nowej Supry, chciałbym wam przypomnieć, że ja mam taką w sumie bardzo fajną i naturalną współpracę z marką mBank i chciałbym wam przedstawić narzędzie, które nazywa się Menadżer Finansów. Jest to nic innego jak zestawienie waszych wpływów oraz wydatków z ostatnich miesięcy, które pozwoli wam w sposób, myślę, że bardzo logiczny i prosty sprawdzić, na co wydajecie może delikatnie za dużo, na przykład, nie wiem, na paliwo, albo na co wydajecie na tyle mało, że możecie wydawać więcej. Pomoże wam to na przykład przedstawić jakieś oszczędności, albo pomoże wam to zweryfikować, że z czymś na przykład delikatnie przesadzacie. No zwyczajnie. Pomoże wam zarządzać domowym budżetem. Menadżer jest dostępny w aplikacji w zakładce Finanse. Ogólnie dostać się do niego to kwestia kilku kliknięć. Możecie się do niego dostać także w serwisie transakcyjnym w zakładce Analiza historii. Tak więc jeżeli jesteś klientem mBanku, tak samo jak ja, to obczaj sobie tą opcję, a jeżeli takim klientem jeszcze nie jesteś, to pierwszy link w opisie. Myślę, że z czystym sumieniem mogę ci polecić, abyś takim klientem został. Lecimy. Tak więc oficjalnie, witam, cześć i kłaniam się bardzo serdecznie w materiale, który będzie całościowo dotyczył nowej Supry A90, natomiast w materiale, który formą podania zdecydowaliśmy się ogarnąć w ten sposób właściwie po raz pierwszy w historii tego kanału, ponieważ z całej budowy tego samochodu dostaniecie jeden obszerny film. W związku z tym, że realizujemy wiele projektów w tym samym czasie, mogliśmy pozwolić sobie na to, aby wszystko wpakować do jednego materiału. Tak więc bardzo serdecznie zapraszam was na film, który przygotowywaliśmy przez 10 miesięcy, a streścimy do zaledwie kilkudziesięciu minut. Uważam, że jest to przełomowa forma podania, ze względu na to, że mamy tutaj tysiące godzin nagrań, tysiące godzin pracy przy samochodzie, setki dni oczekiwania na części, a to wszystko dookoła jednego filmu i jednego auta. Aby cała opowieść nabrała sensu, musimy stworzyć sobie taką oto małą oś czasu. Zaznaczmy sobie bardzo ważny dzień w życiu tej konkretnie Supry, 3 luty 2022 i godzina 15:18, a to pamiętny wjazd na dachu prosto pod salon Ferrari Katowice. Niesamowite osiągnięcie i niesamowita pamiątka. Postanowiłem więc kupić tą konkretnie sztukę, mimo że jej całkowite poskładanie w rozrachunku końcowym będzie droższe niż gdybym kupił 2-litrówkę z salonu, a z jej silnika zrobił stolik. Liczy się natomiast historia. Auto przywozimy na Warszawę i dnia 21 maja wrzucam dla was materiał, w którym to informuję was o zakupie oraz planie na odbudowę. Film na dziś dzień ma 1,4 miliona wyświetleń, a samochód w czasie, kiedy wy to oglądacie, jest już na etapie napraw blacharsko-lakierniczych, które to zjadły nam ponad 2 miesiące z życia. Swoje minęło. Jesień 2022, 22 października dokładnie i prosto z treningu S15 jedziemy na warsztat, gdzie to po raz pierwszy przedstawiam wam masę gratów, która przyszła do m.in. motoru, który będzie miał 3,3 litra ze Strokera w 2JZ. Przedstawiam wam również w formie ciekawostki, jak wydajny układ paliwowy będzie miał ten motor. Moi kochani, czy to jest dużo? Otóż odpowiedź to jest w chuj. Dalej zapoznajecie się z pierwszy raz z pudełka wyciągniętym body oraz przykładamy szlifierkę do świeżo poskładanego auta. Materiał dobiega końca, a ode mnie pada taki oto zwrot. Myślę, że ten samochód w efekcie końcowym to będzie absolutny pogrom. Ale to jeszcze chwilę. Tak jak mówiłem, cierpliwości. No i tak, kolego, podtrzymuję to. Od tych słów do dnia dzisiejszego minęło 8 miesięcy, 240 dni tworzenia jedynej takiej Supry, nie tylko w kraju, ale i na świecie.
Początek marca 2023. Samochód rozebrany i przygotowany pod całościowe cięcie karoserii. Body kit wymaga odcięcia po parę centymetrów blachy z każdej ze stron. Zadanie wymaga dość sporej precyzji. Całość należy odpowiednio estetycznie wyszlifować oraz zabezpieczyć, aby nie korodowało. 16 elementów pakietu to takie puzzle dla fanów motoryzacji. Kolejne tygodnie to setki customowych elementów, które są tematem bardzo czasochłonnym, a mało widowiskowym. Chłopaki projektują uchwyty, mocowania, wsporniki itd. Kolejny raz z kamerą do CK wpadamy, proszę o oś czasu, 8 maja. Samochód zaczyna się już prezentować i może na pierwszy rzut oka wiele się nie zmieniło, to kiedy tylko się przyjrzymy, można zmienić zdanie. Całkowicie rozebrany środek, ponieważ wszystko zostało wyszyte od zera, a zresztą pokażę wam to osobiście już za chwilkę. Spod samochodu właściwie już w pełni uzbrojone pojawiły się hamulce, układ wydechowy, Westgate w tym przypadku na przykład puszczony w ziemię, a nie na maskę jak było w przypadku S13. Dość spora zmiana to również przymiarkowo wsadzony motor. JZ, który ma wygenerować w okolicy 1200 koni, wrzucony już teraz, aby móc sprawdzić, gdzie i ile jest miejsca na dane elementy podzespołów, jak puścić wydech od turbo, chłodzenie, olej itd. My ze swojej strony podczas tej wizyty pobawiliśmy się dodatkowym oświetleniem, co muszę przyznać, daje naprawdę fajny efekt wizualny, co widzicie na obrazku. Zaczynamy wchodzić w najfajniejszy etap budowy. 3 tygodnie później, 30 maja bieżącego roku, zaczyna być widać efekty gołym okiem. Zbiornik paliwa z 3 pompami ląduje pod autem. Temat nie jest oczywisty, bo chcąc zachować uliczne auto, zachowujemy również seryjny zbiornik. Ale musimy pamiętać o bezpieczeństwie i o przepustowości, czyli o wydajności układu. Docelowy piec, a właściwie osprzęt od gorącej strony, został w całości zaizolowany temperaturowo, aby możliwie jak najmniej grzać nam w komorze. Całość przygotowała firma MG, która jak widać wie co robi. Dekle pomalowane zostały pod kolor zacisków, spasowany kolektor ssący. Pora połączyć to ze skrzynią, która, tak jak wam zapowiadałem, albowiem 8 HP na koszyku sprzęgieł mającym wytrzymać znacznie więcej niż tylko 1200, tylko w cudzysłowie tylko, niuta momentu obrotowego. Na części do wzmocnienia skrzyni czekaliśmy 3 miesiące, finalnie się pojawiły i podobno był to pierwszy set do aż tak radykalnego poziomu mocy i momentu. Czy tak jest naprawdę? Tego nie wiem. Ale to rozwiązanie na ulicę, które będzie czynić ten samochód okrutnie szybkim. No i tym oto sposobem dotarliśmy aż do dnia dzisiejszego. Zwijam zza kompa, odkładam mikrofon i idę prowadzić dla was dalszą część odcinka. No to jak zwijam zza kompa, to zwijam. Dzisiaj 24 czerwca 2023, więc po sprawdzeniu w kalendarzu wychodzi nam, że dzisiaj sobota. Standardowo w sobotę się przy samochodach nie pracuje, ale jak doskonale wiecie, standardowych rzeczy jest tutaj niewiele. Co za tym idzie, tak już zupełnie na poważnie mówiąc, to musimy od poniedziałku mieć gotowy samochód w Krakowie, jeżeli chodzi o wszystkie aspekty mechaniczne, więc musimy docisnąć również dzisiaj w sobotę. Pokażę wam kilka frutów, czyli kilka części, których wam do tej pory tutaj jeszcze nie wyświetlałem i które mam wrażenie, że wam się spodobają. W tym momencie w rękach trzymam butlę Nitro. W ostatnim filmie, który dotyczył Supry, powiedziałem, że zabieram ją, wtedy była jeszcze biała na kustomizację. No i tak prezentuje się na chwilę obecną, wykonana oczywiście aerografem. To wszystko jest rękodzieło, na sam koniec pokryte lakierem bezbarwnym, a my jeszcze do tego pokryjemy to PPF-em. Gdyby tego było mało, to Supra 3.3, czyli logotyp, z którym chciałbym, żebyście się opatrzyli, ze względu na to, że będzie go tutaj całkiem sporo. Jest to po prostu logotyp tego samochodu. Designer by Buddha. Podkładamy sobie butlę, która docelowo będzie się znajdować w Suprze w bagażniku. Jak już jesteśmy przy tym logotypie, to mamy tutaj również fotele, a właściwie jeden. Recaro CS, fotel, który obszyty jest taką szarą, zdecydowanie jaśniejszą niż czerń skórą. Co za tym idzie, jak połączymy to sobie z deską rozdzielczą, boczkami drzwi oraz na przykład tunelem środkowym, no to będziemy mieli w środku tak po prostu jasno, elegancko i klarownie. Do tego wszystkiego boki fotela obszyte w czarną skórę, no i dużo żółtych akcentów Recaro oraz właśnie logotyp. Fotele są piękne nie tylko z przodu, ale i również jak sobie obrócimy, no to mamy całe plecki wykonane z włókna węglowego. Słuchajcie, uważam, że jednym z najpiękniejszych seryjnych elementów nowej Supry są reflektory przednie. To naprawdę jedne z najładniejszych reflektorów, jakie są dostępne na rynku i moi kochani, postanowiliśmy je jeszcze delikatnie podrobić, żeby było jeszcze fajniej. Mianowicie reflektor cały czarny wewnątrz, do tego wszystkiego logotyp Supra 3.3. No i do tego wszystkiego mamy tutaj elegancki również sterownik od Autogamy. Całej przeróbki również dokonała Autogama, czyli ta sama firma, która zajmowała się reflektorami od fejmowego GTR-a. Tak mi się to tam spodobało, tak to się spodobało wam jako moim odbiorcom, że stwierdziłem, że tutaj do Supry też wrzucimy parę gadżetów, które pokażę wam, jak już odpalimy samochód. Gdyby tego było mało, zobaczcie, tutaj mamy też coś nowego, a
mianowicie na soczewce mamy dozową kropelkę. Bardzo fajnie to wygląda i te reflektory będą nam dawały bardzo dużo fajnych możliwości. A tymczasem nie przeciągajmy, chodźmy na halę ze względu na to, że tam w tym momencie jest Supra w stanie, jakim jeszcze w tym filmie jej nie widzieliście. Witamy bardzo serdecznie. Słuchajcie, jest tutaj mimo soboty Rafał, który, moi kochani, jutro ma chrzciny swojego syna. Dokładnie, ale jeszcze dzisiaj zdążę po prostu dokończyć parę detali w swoim aucie, tak żebyś mógł sobie zabrać do odklejenia i na zrobienie wiązku. No i bardzo dobrze. Słuchaj, Rafał, za moment przejdziemy do tematu body, natomiast na chwilę obecną chcę widzom pokazać samochód tak, jak jeszcze go nie widzieli. Oczywiście. Więc 5-10 minut, a dla was pewnie kilka minutek. Pokażę co i jak i przechodzimy do tematu, który tutaj, zobaczcie jak to wygląda. Paręnaście elementów bodykitu po raz pierwszy polakierowane pod kolor samochodu. No naprawdę Autoforma dała radę, zrobili to dla nas w 2 dni, żebyśmy mogli samochód już pojutrze zabrać na wiązkę do Krakowa. A wy za moment na filmie zobaczycie jak ten samochód będzie wyglądał już końcowo, tak w cudzysłowie końcowo, no bo pierwszy raz zobaczycie ten samochód w pełnym bodykicie i z pełną kolorystyką tego bodykitu. Natomiast jak już przy tym jesteśmy, zobaczcie, tutaj już pierwszy element jest założony. Zobaczcie ile to tak naprawdę poszerza nam budę tego samochodu, a pamiętajcie, że dokładnie drugie tyle wrzucimy jeszcze z drugiej strony. Za moment do tego przejdziemy, natomiast chcę wam pokazać kilka rzeczy, które się tutaj zmieniły i są naprawdę bardzo ważne. Chcę wam również pokazać na przykład felgi. Zobaczcie, one co prawda troszeczkę zakurzone, bo długo nam leżały, natomiast całe bębny wykonane z włókna węglowego, cały środek wycięty na technologii CNC oraz zaprojektowany specjalnie pod ten samochód, na co najlepszym dowodem jest taki skromny napisik wrzucony dokładnie tutaj. Felga naprawdę olbrzymia w połączeniu z oponą 315, 19. Będziemy tutaj mieli masę trakcji. Zobaczcie jak ten samochód wygląda mniej więcej z tej perspektywy, bo to naprawdę zaczyna się nam już robić świnia za sprawą tego dyfuzora tylnego, no i również za sprawą tej lotki, za sprawą tego jak ten samochód będzie szeroki, jak szeroką będzie miał na przykład również tylną oponę, którą w bardzo dużej mierze będzie widać w ogóle, tak jak widzicie w tym momencie, no to ona się nam zaczyna ujawniać. Jak jesteśmy już przy dupie samochodu, no to mamy tutaj końcówkę, którą możecie kojarzyć, ze względu na to, że jest to końcówka od MG Motorsport, wykonana w całości z tytanu. Mamy również nowy dyfuzor tylny, wykonany z włókna węglowego i on się nam tutaj elegancko licuje z nową lampką tylną, która jeżeli będziemy chcieli, będzie nam mrugać, kiedy będziemy naciskać stopa, a kiedy będziemy chcieli, będzie świecić. Pozwólcie, że podniesiemy sobie teraz ten samochód i pokażę wam kilka rzeczy pod spodem, ze względu na to, że ten samochód nie jest pięknie wykonany tylko z zewnątrz, ale i również tam, gdzie standardowo się nie patrzy. Tutaj się naprawdę dzieje i dzieje się naprawdę dobrze. Zacznijmy sobie od układu wydechowego. Tutaj cały wykonany on z tytanu, następnie wyspawany tutaj przez chłopaków z CK. I też chcę pokazać wam kilka detali, które są tutaj naprawdę bardzo fajnie zrobione, jeżeli chodzi o cały ten układ wydechowy. Zobaczcie, że tutaj mamy całą izolację temperaturową, żeby od wydechu nie grzała się nam buda, żebyśmy po prostu nie mieli podgrzewanych napojów w cup holderze. Mało tego wszystkiego, cały wydech w górnej części jest również odizolowany temperaturowo, żeby nie nagrzewał nam i budy, i oleju w skrzyni. Cofajmy się troszeczkę jednak tę stronę, bo jeszcze jest tutaj kilka rzeczy do pokazania, a mianowicie Winters, czyli dyferencjał, który po pierwsze pancerny, a przy tej oponie oraz przy tej mocy, przy tej trakcji, przy tym zawieszeniu musi on po prostu być pancerny i to jest podstawa bezawaryjności, a oprócz tego jest to dyferencjał, który pozwoli nam w moment zmienić przełożenie. Jeżeli będziemy chcieli bardzo długie, no to będziemy mieli bardzo wysoką prędkość maksymalną, a jeżeli będziemy chcieli ten samochód zrobić takim bardzo agresywnym, bardzo zrywnym, to po prostu zmieniamy na krótkie przełożenie i samochód wtedy cały czas zmienia bieg. To już wam pokazywałem, jest to Weissfab zarówno z lewej, jak i oczywiście z prawej strony, customowo wykonane pancerne półosie, które również mają to wszystko znieść. Jeżeli chodzi o zbiornik paliwa, zdecydowaliśmy się na seryjny o bardzo dużej wydajności. Skrzynia 8 HP, skrzynia, która naprawdę daje nam bardzo duże możliwości, bardzo szybka skrzynia, natomiast jak widzicie w tym momencie na przebitce jest to skrzynia, którą jak się złoży z silnikiem, to wręcz go przeważa. Jest naprawdę olbrzymia, przez co obniża nam środek ciężkości w tym samochodzie, natomiast niestety zwiększa nam również jego wagę. Jak wszędzie jest coś za coś. Jak już przy detalach jesteśmy, zobaczcie, 2 Westgate'y wypuszczone w ziemię, one również są wykończone izolacją temperaturową, tutaj tą termiką aż do samego końca. I myślę, że takie detale naprawdę robią robotę. Takie detale jak na przykład to, że zobaczcie jaki mamy tutaj wielki zacisk hamulcowy w żółtym kolorze i on po prostu ładnie, czysto, estetycznie i elegancko kontrastuje nam z niebieską zwrotnicą. Chodźcie do przodu, tutaj dzieje się dużo, ale tutaj dzieje się dużo przede wszystkim jak opuścimy samochód i podniesiemy maskę, no bo 2JZ w nowej Suprze
to to, o co nikt nie prosił, a każdy potrzebował. Jednak zanim jeszcze otworzę maskę, to chcę nawiązać do przedniej felgi. To jest felga taka założona teraz tylko i wyłącznie, żeby spasować body, ze względu na to, że ta docelowa felga, taka sama jak z tyłu, utknęła nam na tle. Natomiast już tutaj możemy zobaczyć, jak duży jest zacisk hamulcowy w połączeniu z tą gigantyczną tarczą. Ten samochód będzie jeździł przede wszystkim po ulicy. Co za tym idzie, on musi zatrzymywać się w miejscu w sytuacjach awaryjnych. Myślę, że na tej docelowej feldze dopiero zrobi się nam tutaj groźnie, a jak już przy groźnych tematach jesteśmy, no to pozwólcie, że 3,3 litra 2JZ wpakowany do Supry A90. Wydaje mi się, moi kochani, że jest to pierwszy 2JZ w Polsce wpakowany do nowej Supry, natomiast tak mi się tylko wydaje, bo nie wiem, czy tak jest na 100%, natomiast jest to Stroker 3,3 litra i na pewno jest to pierwsza nowa Supra, która będzie tutaj banglać z mocą powyżej 1000 koni. Realnie myślę, że gdzieś w okolicy 1200 koni mechanicznych. Zobaczcie, jak to tutaj ładnie wygląda, ale oprócz tego, że to jest ładnie wszystko zrobione, to wiele tutaj bardzo fajnych i praktycznych rozwiązań. Na przykład to, że mamy tutaj żywcem wyciągnięty z rajdów system Fresher. Zobaczcie, tutaj mamy schowany do niego taki zbiorniczek, który widzicie w tym momencie na zdjęciu. I to jest zbiorniczek, który został pomalowany na czarno i to jest zbiorniczek, który odpowiada za realizowanie właśnie systemu Fresher. To jest ten sam system, który w przypadku Nuke'a jest to system, który zastępuje nam ALS-a, natomiast nie ciągnie nam samochodem do przodu. Ja bardzo antilaga nie lubię, ze względu na to, że odpuszczasz gaz, a samochód dalej robi swoje, on dalej jedzie, dalej ma uchyloną przepustnicę. Natomiast tutaj pomijamy silnik, co za tym idzie, nie katujemy silnika. Bardzo duże turbo, które ma pomóc nam wygenerować tutaj właśnie 1200 koni mechanicznych. Zobaczcie, że cała ciepła strona, również kolektor wydechowy, to wszystko jest odizolowane temperaturowo, żeby nam tutaj po prostu nie nagrzewać. Chciałbym również pokazać węże od odmy olejowej. One nam tutaj elegancko idą przez sam środek i tutaj odma olejowa będzie miała jeszcze taką customowo wyfrezowaną blaszkę. Oczywiście przezroczysta osłona kółek rozrządu. No to myślę, że to jest już taki znak charakterystyczny. Pamiętajcie, że nie mamy tutaj jeszcze wszystkich plastików, a właściwie żadnych, więc ta komora docelowo będzie ładna, estetyczna, elegancka, ale przede wszystkim nosząca serce, o które myślę, że najbardziej legendarne spośród serc Toyoty, bo 2JZ wsadzony do nowej Supry wygląda tutaj, jakby rzeczywiście ktoś, kto tą nową Suprę projektował, wziął pod uwagę, że on będzie tutaj jak szyty na miarę. Natomiast zamykam maskę i przechodzimy do tematu bodykitu, bo wszyscy tutaj zgromadzeni jesteśmy bardzo ciekawi, jak to auto będzie się prezentować docelowo. Lećmy zatem. To jest taki sam jak ty masz? Tak. Samica? Cześć piękna. Ale masz ucho, patrz to. To jest ucho A4. Ja pierdzielę, ale zajebisty. Wydaje mi się, Kisiel, że jeszcze żeś nie robił takich rzeczy. A do garażu mi się zmieści? Tego nie wiem, ale wiem, że wygląda jak pojebana i wiem, że nie ma hamulców, więc musimy ją trzymać podczas wyjeżdżania. Auto to będzie. Jak Hot Wheels w pudełku. W ogóle założymy EMU Pro, tak? Czyli nowy tak, produkt od tak. was. I to powoduje, na przykład oprócz masy rzeczy, która jest oczywiście skomplikowana, zajebista, bezpieczna, lepsza, pracowaliście nad tym przez 10 ostatnich lat, ale można zrobić inaczej odcinkę. Można zrobić różnych dziwnych rzeczy dużo. Czyli możemy zmienić na odcinkę taką jedną miejską w cudzysłowie, że wypierdoli szyby z okien. To miejską taką, tak? tak. I A drugą wyścigową? hardkorową bardziej na tor taką, że już ludzie będą myśleli, że coś przekracza prędkość dźwięku. Fakt jest taki, że możemy dużo fajnych rzeczy zrobić i komputer jest dużo bardziej elastyczny, pozwala na więcej. Zanim zajmiemy się komputerem, One eternity later. samochód, będzie tam troszkę na pewno zabawy z kanem, podziałamy. To jest najważniejsze, żeby uruchomić. No dobra, to o tych rzeczach ciężkich pogadamy w dalszej części No. tego materiału, ponieważ odwiedzimy siedzibę firmy ECU Master, bo tak się mówi, nie? ECU Master. ECU Master i... co? To nie jest siedziba? Tu? No nie wiem, no bo tak myślałem, że to jest docelowo już od razu, nie? No tak, tu jest siedziba. Chłopaki tam za tą zjeżdżalnią robią do WRC jest dział, tutaj za tym słupem telegraficznym Formuła 1. Tu właśnie zamiatamy tor po wypadku. Tak, tutaj jest tor testowy. Teraz. Pasowało, bo ani Adama nie ma. Nie, do siedziby. Jemu nie pasowało, że nie ma Adama, nie, że nie ma hali produkcyjnej. Nie no, zupełnie na poważnie, to w dalszej części tego materiału, czegokolwiek by Kuba licencjonowany rząd nie powiedział, to odwiedzimy siedzibę tej firmy, albowiem to, co robi polska firma na skalę światową, jest naprawdę warte uwagi i przedstawienia dla was w tym materiale. Teraz rusz kamerą w tamtą stronę.
Temat wiązki w tym samochodzie dla osób, które są zainteresowane takimi mocno technicznymi sprawami byłby czymś niesamowitym. Natomiast jest to wiedza bardzo specjalistyczna, więc nie będziemy tutaj mocno poświęcać uwagi technikaliom, aby nie zanudzać. W tle widzicie sobie Artura Kisielewskiego, potocznie zwanego Kisiel, czyli chodząca encyklopedia motorsportu. Jeden z inżynierów firmy EcoMaster. Naprawdę chłop w środowisku jest cenionym specjalistą i to właśnie on wykonuje całą robotę dookoła kabelków w suprze, co właściwie jest troszeczkę bezcenne, bo to trochę jakby sama firma EcoMaster zrobiła mi wiązkę pod komputer ich produkcji. Praca naprawdę bardzo drobiazgowa, jak zresztą pewnie widzicie. Setki godzin poświęcone na łączenie ze sobą komputera skrzyni biegów, sterowania osprzętem silnika przy zachowaniu fabrycznej funkcji jak radyjko, klimatyzacja czy na przykład wszystkie światła. Pierwsze takie kombo w suprze MK5 na świecie wychodzi spod polskich łap. Jednym skromnym słowem, nieźle. Cała robota dla was to było te 40 sekund wstecz. Realnie trwało to miesiąc. To tak jakby ktoś z was pytał, dlaczego czasem tyle to trwa. Wrócić należy do CK. Pamiętacie piękne czasy, kiedy to Nuke był na ostatnim dokręcaniu śrubek? Ależ dobrze to wspominam. Piękne to było i teraz dokładnie z tym samym wróciliśmy do Warszawy. Po temacie wiązki, przed odpaleniem chłopaki muszą zająć się kilkoma tematami na wykończenie. Założyć hamulce na gotowo, masę jeszcze dosłownie takich ostatnich szlifów. Na przykład musiałem przyjechać, aby się przymierzyć pod to, gdzie wygodnie będzie ułożyć hydrołapę. I uwaga, historyczna chwila. Nie jest przykręcony. O kurde. Ej, on będzie tak na ziemi, czy będzie trochę wyżej? Nie, no damy go wyżej. Troszkę wyżej, to git. No to powiem ci, że tak tyle wyżej gdzieś, no może tyle nie, ale tak z 5-7 cm do góry myślę. A jeżeli chodzi o łapę, no to jeżeli ona ma być po lewej stronie, to tu bym powiedział gdzieś, nie? A jak po prawej, to... Nie, po lewej będzie. Okej. Po prawej za daleko. No, w każdym razie pozycja tutaj jest, no rydwan, nie? Ta długa macha, właśnie. Ta pozycja taka, no kurwa, statek kosmiczny. No trochę ciasno się robi, to jesteś za duży. Nie za duży, tylko idealny. Przed wejściem w winkiel, jak będzie tutaj łapa, to będzie można sobie normalnie tak, cyk, głośniej gra teraz i dopiero ciągniesz klewę, nie? Fajnie, no. Historia się tu pisze, ale podoba mi się tu. Chętnie bym został. Cars for hire, cars for fiber, glass for hire i tu też, cars for hire. Everywhere, kolega, is carbon fiber. Tam ma być. Natomiast pracy jest zdecydowanie troszkę, no tak troszeczkę. Pamiętajcie, że to auto będzie miało normalnie na przykład klimę. Łatwym zadaniem upakowanie jeszcze kompresora, dorobienie przewodów i tak dalej zdecydowanie nie jest. Jak ci się podoba? Podoba. Na co? Myślę, że tak, no. A jak bardzo w skali 1 do 10 bez 7? To 8. Gdzie jest sekwa? Gdzie są kuby? 8 HP. To jest uliczny samochód. Jaki uliczny tam? No, Ten to dwaj jest- słaby będzie skręcał tam pod marketem. A p***ole, wyciszenie, muzyka, klimatyzacja, nie dostrzegasz takich rzeczy? Deska rozdzielcza. Bluetooth działa? No działa. No to 9, tak? To 9. Jest, no. okej. Dobra, dycha. Jest, przekonałem go. Lata, na telemarketingu. Na przykładzie tego w cudzysłowie nietypowego zbiorniczka, o ile w ogóle zbiorniczkę można go nazwać, bo to ma z 4 litry pojemności. W każdym razie jest to odma olejowa, natomiast chciałbym wam na jego przykładzie opowiedzieć, że w suprze będzie masa customowo wykonanych elementów. Na przykład właśnie taka odma, zobaczcie, ona będzie zamontowana w ten sposób. Mamy pięknie wyfrezowany napis Supra 3.3, który będzie nam po prostu ładnie wyglądał, a oprócz tego korek do spustu oleju, jak się nam w odmie kiedyś 4-litrowej odmie, to chyba za 10 lat przeleje, a mało tego wszystkiego możemy sobie nawet weryfikować, jaki poziom w odmie mamy. Chodźcie, zajrzymy pod maskę Supry i zajrzymy, jak będzie to wyglądać. No nic innego, po prostu to zamontujemy. Serdecznie i z przyjemnością w Twe ręce przekazuję. Albowiem, moi kochani, odma standardowo w JZ-ach zwykle, we 13 też, znajdowała się gdzieś tutaj, w 15 też odma jest w tym miejscu. Natomiast tutaj Rafałek wymyślił całkiem kreatywną sprawę, a mianowicie węże od odmy pociągnięte są przez całe dekle od góry, a odma będzie się znajdowała z przodu, ze względu na to, że komora silnika w Suprze MK5 jest po prostu bardzo długa, a tak duża odma nie dość, że będzie wyglądała unikatowo, to po prostu jakby efekt wizualny. To jeszcze do tego wszystkiego praktycznie, bo nie zabieramy sobie miejsca na szerokość, tylko zabieramy sobie miejsca na długość. Pamiętacie tego małolata? Nie ma. No to jest ten małolat. Dobrze tata zbudował furę, czy tak se? No dobrze. To jest najlepiej na świecie. Dokładnie, najlepiej na świecie. No i co powiesz na temat Supry? Jesteś specjalistą, wiesz, z rodziny motorsportowej. Uważam, że jest mega fajna. Ile dajesz od 0 do 10 bez 7? 10. Mądrzejszy niż tata. Ty, to z dychę musiałem z tobą znegocjować, a tu młody się zna. Ma to we krwi, tak? Czyli fajnie zrobione.
A propos, popatrz, jak ładnie odma wsadzona. $1 000 000. Cała ta komora silnika, moi kochani, jest już w 90% gotowa. Tutaj dojdzie nam jeszcze kilka rzeczy, oprócz tego prawdopodobnie ze Stanów założymy jeszcze tutaj cały front z włókna węglowego, bo będzie po prostu ładnie wyglądał. Ale również pierwszy raz, odkąd JZ-y są tutaj u chłopaków składane, zastosowane zostały niskie cewki. Co za tym idzie, założymy tutaj taką elegancką osłonę, którą polakierujemy na czarno i której wcześniej nie było. Także jak będziemy mieli komplet, a już za chwilę w tym filmie będziemy mieli to spasowane ze zderzakiem, z poszerzeniami, z błotnikami, z progami i tak dalej, będzie naprawdę pięknie. A jak później otworzymy do tego jeszcze wszystkiego maskę, no to jest turbo pięknie. Kogo chcesz pozdrowić? Widzów. Szkolonek. Słuchajcie, Rafałek, bardzo kreatywny gość. Wczoraj o której godzinie? Chyba drugie jakoś. No to 2 w nocy. Słuchajcie, temat z customu jeszcze nie jest skończony, a mianowicie mocowanie do hamulca ręcznego, a właściwie do pompy hamulca ręcznego. Musimy zachować to w seryjnym tunelu, więc sprawa nie jest taka prosta. Ze względu na to, że nie chcemy wszystkiego spróć, pociąć i mamy mało miejsca. No i zostało przygotowane w 3D takie wczoraj o 2 w nocy, następnie wycięte na laserze, a w tym momencie Habib W tym spawa. momencie się poparzyłem. Stresowałem się tobą. No. O, fajne. A ciepłe? No. Jakby na to jajko teraz rozbić, to by ten... No dobra, już głupich pomysłów. Zostaw to sprężone powietrze. Bo już widzę, co ci pomogę. Chodźcie tu, otwórz się tam. O, maga. Chcesz młody? Ja też sobie pozwoliłem dać, a co sobie odmawiał będę. I tak właściwie, bez końca. Cyk. Mam pomysł teraz. Mam pomysł, słyszałeś to? Mam pomysł. I znowu cyk. I bam. I... Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Zobaczmy, jak zdmuchnie czapkę. Wow. Dokąd my zmierzamy w tym odcinku? No i na sam koniec tego wszystkiego na hali pojawił się sam ojciec dyrektor tego przedsiębiorstwa. Wracając jednak do tematów dalszych działań, to tniemy od spodu tunel środkowy. Plastik wykonania BMW... znaczy Toyoty, stawia opór, ale puszcza. Jak mawia klasyk, sztuka wymaga poświęceń i tak też jest w tym przypadku. Tunel środkowy wycięty pod spodem. Nie będziemy tutaj mieli ładowania indukcyjnego, bo w tym miejscu wyjdzie nam hydrołapa. Na pamiątkę można sobie zostawić z logotypem Toyoty. Natomiast jeszcze jedna ciekawostka, jak już przy tym elemencie jesteśmy przy tunelu środkowym, to słuchajcie, stwierdziliśmy, że zostawimy tutaj seryjny lewarek. Mi ten lewarek się podoba, to jest lewarek oczywiście... 1:1. O właśnie, z BMW, zobaczcie, że nawet logotyp BMW się tutaj znalazł. Natomiast jeżeli mamy seryjny środek, to on będzie nam tutaj po prostu ładnie pasował. I ten lewarek, mimo że nie będzie sprzężony z seryjną skrzynią biegów, która swoją drogą nawet nie wytrzymałaby tej mocy, to pozostanie wciąż seryjny i wciąż będzie nam działał po prostu jak skrzynia sekwencyjna, tylko i wyłącznie przód, tył. Więc on będzie nam tutaj, o proszę, elegancko, fajnie zachowany, pikowy. Pracy przy wszystkich pierdołach na wykończeniu jest masa. No i fakt jest taki, że dość żmudna. Dużo roboty, a mało co widać na pierwszy rzut oka, no ale chcemy, żeby było naprawdę dopracowane. Chłopaki potrzebują na to kilka dni, a my w tym czasie robimy różne spontaniczne rzeczy. Samochód w zamkniętej przyczepie, aby nie został zespotowany, zjeżdża na Kraków i teraz niech wam nikt nie przeszkadza. Etap, na który zwykle wszyscy czekają. No i przyszedł czas na ten wielki dzień. Ten wielki dzień w cudzysłowie, ale jak dla mnie... No cześć, piękno, tak, ty też się cieszysz, tak. Tata się cieszy, to ty też się cieszysz. A właściwie to miałem wam dawać info, ona jest już praktycznie zdrowa, może już biegać, nie może tylko bardzo agresywnie startować. Czekaj, idę im powiedzieć, co będziemy dzisiaj robić, tak? Wielki dzień i dzień, który dla mnie jakby w tematyce budowania tych projektów od zera zawsze jest takim zwieńczeniem i najfajniejszym etapem budowy. Pamiętam jak dziś, mimo że było to już ponad 2 lata temu, kiedy jechaliśmy na strojenie Nuke'a, kiedy walczyliśmy o jak najlepsze wyniki w Nuke'u i dziś podwójnie fajnie ze względu na to, że nową Suprę zbudowaną od absolutnego zera będziemy
pierwszy raz stroić u mnie w rodzinnym mieście, czyli w Krakowie. Na chwilę obecną samochód stoi w firmie EcoMaster. My za sekundę tam pojedziemy. Natomiast moi kochani, musimy jeszcze założyć trzewiki, bo paraduję sobie w klapeczkach. Siadamy do samochodu i jedziemy na garaż do naszego golkowickiego Hana, żeby odebrać ostatnie części, które przyszły do nas dosłownie last minute. Myślę, że zwieńczenie projektu, w którym po raz pierwszy w historii tego kanału skupimy się na czymś jeszcze, oprócz aspektu wizualnego samochodu na hamowni i oprócz krzesania jak najlepszego wyniku. Skupimy się również bardzo mocno na zmyśle, moi kochani, słuchu, ale co będę gadał, pokażę wam to już na żywym przykładzie. Hop, hop, zamkniemy sobie chałupę i dołożyliśmy kilka istotnych rzeczy, zapakowaliśmy kilka istotnych rzeczy do Turasa, ale jedną właśnie, to jak się pięknie otwiera ta szybka w Turasie. K1 Dose. Na takich tablicach rejestracyjnych będzie się poruszać Supra, a jak domyślacie się, K1 to dopiero początek tego, jaka będzie cała reszta. No i dopakowałem jeszcze swój aparacik analogowy. Poruszam się z takim aparacikiem od kilku miesięcy i cykam sobie nim fotki. No, długa historia. Jego to lepiej wezmę do środka. A pojedziemy sobie Turasem. No ze względu na to, że to jest takie moje absolutne daily, zresztą widać po nim, że to jest moje absolutne daily. Niestety jest ciągle zakurzone, ciągle jakby coś się dzieje, nie ma czasu się samochodem tak zaopiekować jak się powinno. Otwieramy bramę i lecimy na garaż. Ale po drodze jeszcze myjnia. Mam parę minut luzu, więc wpadam chociaż z zewnątrz doprowadzić Turaska do względnego porządku. Mam te auto już kilka miesięcy i powiem wam szczerze, że to dalej tak cieszy oko, że BMW wypuściło prawdziwe M w Turasku. Naprawdę bryła tego auta będzie ponadczasowa. Za 20 lat to będzie jak E46 dzisiaj. Bez jajec, gadam absolutnie poważnie. M3 na prezydenta. Skoro umyte, to dojeżdżam do Hana, a tam po sprinterze biegają. Witamy się i łowimy graty, po które przyjechałem. Serdecznie. No i tak, tematy, po które przyjechałem. Poczekaj, że tam z tym Kerszerem, synu. A zresztą wezmę to na światło dzienne i wam pokażę. Po kolei. Hydrołapa, u góry, katana, japońska, normalnie dołożone jeszcze czerwone, fajne. Nie wiem, czy nie będzie troszeczkę za duża. Jak będzie troszeczkę za duża, no to będę gadał z chłopakami, żeby ją po prostu trochę zmniejszyli, bo jest taka, no dość taka jest do samoobrony. Osłona cewek, bardzo fajna, wycięta też na CNC. Supra 3.3, Idea gives object personality. Bardzo ładnie to w ogóle jest wykonane i będzie bardzo ładnie wyglądać w komorze silnika 2JZ. To jest ważny element tego wszystkiego. A mianowicie witamy na pokładzie prosto z Japonii. Rozpóreczki pod maskę niebieskie. To jest folia. No, ładnie to będzie wyglądać i już dzisiaj cały komplecik pod maskę sobie założymy. Sztos, to jest fajne, czy nie? Nie? To jest już niebieskie. Ty, to jest już niebieskie, no. Aha, wiem, to będą boki niebieskie od kielichów i środek będzie promowany. Fajnie, bardzo ładne. Ty, i nawet wyglądają te śruby, jakby to się miało trzymać. No, jak do rusztowania. No i ostatni temat, po który przyjechałem również odebrać, jest butla do Supry, natomiast butla jest nienabita, więc pożyczymy sobie nową butlę od Niuka, jako że w niej jest gaz, a do strojenia nitro będzie nam ten gaz niezbędny. Nowy projekt na butli, natomiast niezmiennie nawiązujący do tematyki Czarnobyla. Ładna. Biorę wszystko pod pachę i lecimy. Nowa MK bez tych foteli jest jak, nie wiem, wybrakowana? Tak tylko chciałem dodać, bo przy pakowaniu zobaczyłem je od tyłu i tak mnie tknęło. Kierunek EcoMaster. Natomiast póki ja w krakowskich korkach się tam w ogóle doczłapię, to chłopaki zdążą na przykład odpowietrzyć skrzynię biegów, dolać odpowiednią ilość oliwy, co jako ciekawostka wam powiem, w tej skrzyni można robić tylko na odpalonym silniku. Drugi temat, póki nie dojadę, to wymiana oliwy w silniku, po tym jak z pół godzinki sobie pochodził. Trzeba zlać, trzeba przede wszystkim zweryfikować, czy nie ma w nim żadnych opiłków, bo to by oznaczało zbliżającą się śmierć pieca. Masa ostatnich szlifów na podnośniku, odpalona, gaszona, rozkręcana i skręcana. Tak właściwie w kółko. Ale skoro dojechałem już na miejsce, to pozwólcie mi, że wyjaśnię, co kryło się pod hasłem, które wam zapowiedziałem, że skupimy się po raz pierwszy również na zmyśle dźwięku. Moi kochani, wyposażyliśmy się w taki oto sprzęcik. Jest to taki bardzo profesjonalny rekorder, który służy do zbierania dźwięku w sposób bardzo czysty i pozbawiony wszelkich zakłóceń, szumów i przesterów. Przy tej Suprze będziemy pracować na hamowni, w której sobie ściągamy koła i wpinamy się bezpośrednio do piast. Czyli nie będziemy mieli standardowej hamowni, taką jak widzicie w tym momencie. Poza tym
idzie, opony nie będą nam tarły o rolki. Co za tym idzie, będziemy pozbawieni tego wycia hamowni. Będziemy mieli bezpośrednio dźwięk tego, jak brzmi turbo, jak brzmi silnik oraz jak brzmi tutaj układ wydechowy. I postaramy się wam to wszystko przekazać w sposób jak najczystszy, żebyście za pośrednictwem swojego telefonu, czy głośników przy kompie, czy telewizora, czy tableta, czy nad czymkolwiek oglądasz, usłyszeć to mniej więcej tak samo, jakbyś był tutaj razem z nami na żywo. Ciekawy eksperyment, czy się uda, czy się nie uda. No mam nadzieję, że tak. Myślę, że dźwięki, które będą wam towarzyszyć przez najbliższe kilka minut, będą bardzo satysfakcjonujące dla was, jako dla fanów motoryzacji. Pierwszy raz widzę ją na zewnątrz. Jeszcze nie ma zderzaka założonego z przodu. Wygląda to nie najlepiej z tej strony, ale chodźcie. Z tej strony brak zderzaka nie przeszkadza. A do tego wszystkiego JZ na tym wydechu, jeszcze na strokerze. Brzmi to, jakby miało mieć ponad 1000 koni. Myślę, że na pewno tak będzie. I myju tu, i pucu tam. Żeby się to dla was jakoś prezentowało tutaj w kamerze i żeby wykorzystać potencjał wizualny tego samochodu, musieliśmy cały samochód przetrzeć. No zwyczajnie on był najprościej w świecie cały zakurzony. Wjeżdżamy teraz na hamownię. Przed nami docieranie silnika pod delikatnym obciążeniem, czyli 2, 3, 4 tysiące obrotów. No i w okolicach godzinki takiej jazdy po raz kolejny zmieniamy wtedy olej. Lejemy już oliwę docelową, no i zabieramy się za finalne strojenia. Teraz, jak ten samochód został przetarty, nie jest już taki zakurzony. No i wyszło wszystko, czyli te kształty tego samochodu. No naprawdę kurwa, no to jest tak groźny sprzęt. To zaraz możemy wjeżdżać na docieranie, a na docelowe strojenie założymy jeszcze zderzak przedni, wtedy ten samochód to już w ogóle kurwa będzie harny. Golkowicki Han zdążył dojechać idealnie na czas. Tam też na mycie kolejeczka jest, tak? Tak wygląda? Nie no, jak Golkowicki Han twierdzi, że coś wygląda, to nie ma wsi. Ale usiądź sobie, tylko weź tę kanapkę mi oddaj. To mnie zjedz. Cześć Damian. Cześć, witam. Nie no, powiem wam, że to jest... Jak za czasów, kiedy kręciliście Tokyo Drift? Tak. Pamiętasz to? Jest naprawdę pięknie. Docieranie zasadniczo jest monotonne. 2000 obrotów, zaraz 3, zaraz 4, zaraz znowu 1500 i tak w kółko, żeby wszystko się ułożyło. Natomiast po około 20 minutach jednak zaczęło się coś dziać. Houston, we have a problem. Niedobrze. Jaką miała temperaturę? 90? W okolicach 95-96 stopni i miałem okej. Awaria okazuje się jednak nie być taką do końca awarią, odpowietrzyło się, czknął sobie i wylał trochę na ziemię. Właśnie dlatego przed pełną bombą z doładowaniem trzeba delikatnie, gdyby to się stało na dużym obciążeniu, to mogłoby być ciężko. Dolewamy płynu i cyk, jeszcze pół godzinki i możemy usłyszeć... Silnik uważam za wstępnie dotarty. To czas na finalny olej, ale dla nas nie czas na strojenie. Na te wszystkie pierdoły zeszło się naprawdę okrutnie. Dobiła północ, musimy walnąć w kimę. Dla nas 12 godzinek przerwy, a dla was cyk, jeszcze raz wielki dzień od strzała i bez żadnej przerwy. Natomiast jeśli myślisz, że tym razem może się uda, to słuchaj tego. Dzień zaczynamy od godziny 10. Zasadniczo jest choroba wieku dziecięcego, jedna za drugą. Dużo by opowiadać, do tego stopnia dużo, że stała się godzina 17. Tak jest. 6 godzin streszczone w 10 sekund to hasło choroby świeżo złożonego samochodu. A o 17 byliśmy natomiast przekonani, że zmieliliśmy dyfer. A co innego się stało, chodź zobacz. To wał się ukręcił? Odkręciła się śruba z przodu w Wintersie i waliło wał napędowy. Zobacz. No kurwa. Ze wszystkich awarii to najbardziej lajtowa. Dobrze, że wał nie wyleciał. Problem rozwiązany. Wszystko dokręcone, wszystko wskazuje na to, że możemy w końcu dokonać jakiegoś sensownego pomiaru. Zapraszam do odsłuchu. Podmuch z wydechu wypier... GoPro na tripodzie. Jak jest kisiel? Powoli na 1,5 bara mamy jakieś 700 koni na silniku, około 800 na koła.
widać, zaczęła pojawiać się już jakaś wstępna radość. Mija pomiar za pomiarem, mamy już nawet całkiem sensowne wyniki na blacie. Ogólnie zbliżamy się już chyba do granicy tego, co możemy uzyskać na zwykłym paliwie. Chciałbym wam powiedzieć, że jest tutaj zalane 98, nawet nie setka, żebyśmy mogli lać praktycznie na każdej stacji benzynowej. I na 98 po ranach ilu? 39, ale sporo ich skasowaliśmy. 683 konie. Jakie 683? Kisiel, nie mamy 683, ja ci powiem ile mamy. 863 konie mechaniczne i ile niuta? 1000. Dobra, czyli 2 bary mamy na chwilę obecną naładowaną w piec i paliwo 98, więc następne co nam zostaje to strojenie na wódzie, czyli E85. Troszeczkę zabawy, natomiast myślę, że tutaj będzie dopiero grubo. I na alkoholu wystroimy też ALS-a, nie? Bo ty jesteś dobry w strojeniu ALS-a. Chciałbym przypomnieć, jak ostatnio Kisiel stroił ALS-a. Jednak jak sami widzieliście po ilości pomiarów, złożenie pierwszego takiego setupu na świecie, gdzie samochód działa na 3 niezależnych od siebie komputerach i stąd nawiasem mówiąc była również nazwa Supra 3.3, bo pojemność 3,3 litra to jedno, ale 3 niezależne od siebie komputery to drugie, wymaga naprawdę masy prób i błędów. Znowu stało się późno, spuściliśmy więc zwykłe paliwo 98, przygotowaliśmy wszystko pod strojenie na E85, ale dopadła nas zmęczeniowa głupawka. Trzeci dzień, kogut, kurwa. Będziemy siedzieć nad tym synem od rana do wieczora. Na czerwiec jest Robią się już zimne wieczory, Kisiel. Wiem, suteczki mi się troszeczkę tutaj przytwardziły, no. Trzeci dzień będziemy nad tym się brandować, cieszysz się. Trzeci dzień jest całkiem nieźle. Zdarzają się projekty, na którym siedzi 3 miesiące, no. No to nad tym już 1,5 roku. już w kurtkach, czapkach. Ale zaraz weźmiemy takie czapki z nausznikami, buty zimowe, a my dalej będziemy na tej hamowni. Ja już nie, nic mi nie pokazuj, już do 3 razy sztuka. Mam nadzieję, że do 3 razy sztuka to będzie hasło przewodnie tego wszystkiego, a mianowicie dzień trzeci. Tego nie było w planach. To wszystko miało się odbyć pierwszego dnia. Natomiast cały czas, tak jak powiedziałem, choroby wieku dziecięcego, a do tego wszystkiego po 10-12 godzin dziennie na hamowni, gdzie cały czas jest hałas, cały czas są spaliny i tak dalej, i tak dalej. Po prostu zaczęły już u nas powodować głupawkę, a głupawka nie jest najlepszym doradcą podczas strojenia samochodu na ponad 1000 koni mechanicznych, no bo jeden błąd i jesteśmy w dupę. To prawdopodobnie silnik. W każdym razie dzień trzeci, czyli do 3 razy sztuka i mam nadzieję, że dziś to będzie już to. Lecimy znowu. A jeszcze jako ciekawostkę muszę wam powiedzieć, że przy tym wszystkim, co dzieje się cały czas dookoła Supry, dosłownie za moment jest narodowy. Jak to nagrywamy, to za 2 tygodnie cały czas są jakieś telefony, ktoś zapomniał, ktoś nie zdążył, ktoś tu, ktoś tam i tak dalej, i tak dalej. Do tego wszystkiego przewieźć wszystkie samochody, które będziecie mogli tam zobaczyć. Masa rzeczy. Więc powiem wam, jest bardzo intensywny czas, ale w sumie się cieszę, bo to oznacza, że dzieją się duże rzeczy. Lećmy. Trzeci dzień, Kisiel. Trzeci dzień i ostatni. Ale powiem ci, dzisiaj jest piękna pogoda i wszędzie widziałem 7. Dziś to się uda. Dziś się uda na pewno. Dziś się uda na Mamy pewno. alkohol, mamy Lejesz alkohol już? Elegancki denaturacik. Co tu nagle tyle samców, jak lejemy alkohol? Dużo procent. Ty, ale powiem ci, że tym naprawdę się można naszpagacić dobrze. No można, lepiej niż nitro. Ty, na tym to chyba będziemy mieli newta jak pendolino. Jumbo Jet. Nie no, dzisiaj jest piękna pogoda, moi kochani. Dzisiaj to się uda. Tak jak mówię, wszędzie widziałem 7. Jestem dobrej myśli. Musimy jeszcze zderzak założyć, bo taka bidna trochę. I mało tego wszystkiego, odpowietrzenie płynu. Na chwilę obecną puściliśmy sobie rurką do buteleczki tutaj, ale zobaczcie, ani razu się nie zażygała w ogóle niczym, więc elegancko. Pozwólcie, że przejdę sobie tutaj, ja już latam normalnie w zatyczkach do uszu, bo powiem wam, że trzeciego dnia przechodzić to samo, jeżeli chodzi o cały ten hałas i tak dalej, to jest masakra. Natomiast na pewno jakiś procent z was zastanawia się, czym się różni strojenie na alkoholu od strojenia ze standardowym paliwem ze stacji benzynowej. Otóż, moi kochani, jak sobie lejemy E85, czyli tą potocznie zwaną wódę, no to samochód przede wszystkim ma zupełnie inną temperaturę spalania, dużo niższą, co jest wiele zdrowsze dla silnika, pozwala nam również przesunąć granicę spalania
spalania stukowego, czyli zasadniczo to, co zwykle wysadza motory. Więc moi kochani, strojenie na E85 to jest zupełnie coś innego, takie paliwo nie jest dostępne na stacjach benzynowych w Polsce, nie wiem jak w krajach Europy, ale na pewno w Stanach Zjednoczonych E85 można sobie normalnie, tak jak widzicie teraz, zalać na stacji benzynowej, no i to jest o wiele prostsze. U nas cena za litr to w okolicach 11-12 zł i musicie kupować to w beczkach. Natomiast jest to dla samochodu znacznie bezpieczniejsze, samochód generuje wtedy większe moce, jest troszeczkę bardziej żwawy, szybciej wstaje turbina, no i jeszcze parę innych tematów. W każdym razie zobaczcie teraz, jak wygląda taki run na E85. Fajnie, a to wciąż nie jest pełne doładowanie. Zmierzamy w stronę finalnego strojenia, zakładamy w tym celu wszystkie brakujące tematy. Zderzak wlatuje na miejsce, znaczek też. Cyk, jest już na miejscu, no i jest piękna. Osłona cewek. Witamy na pokładzie. Jak chirurg. Ty, ale jak to tutaj wygląda ładnie. O, pytę jeszcze z tą odmą. To jest zajebiste. Ja jakie detale, a cieszę. Weź podnieść węże. Sztos fest. No i trzyczęściowa rozpórka. Prawa strona, lewa strona i kojarzycie te filmiki z satysfakcjonującym dźwiękiem ściągania folii z nowych rzeczy? Okej, więc temat środka. Ładnie, nawet bornie bym powiedział. Do zmiany na pewno gałka zmiany biegów. Chłopaki pracują nad sterownikiem, aby wleciała tam seryjna z Supry. Zdecydowanie za duża jest również łapa i to tak o 2 razy. Tą to można by, nie wiem, zabić. Wycina się już znacznie mniejsza. Tak to ogólnie spoko. Dużo karbonu, ten kolor wnętrza naprawdę robi potężną robotę. Wszystko gotowe, czas więc na finalizację i chwila prawdy, podczas której zrobiliśmy co się dało, aby oddać również temat dźwięku. Na ulicy to jest koniec, kurwa. Nie no, między domami to... Powiem wam, że jeżeli chodzi o JZ-y, to tutaj naprawdę nie ma o czym gadać. To jest prawie porównywalnie głośne do V8 Big Blocka. Może minimalnie cichszy jest, ale k***wa drze okrutnie. No i to jest wynik, panie Kamilu. 1192 konie mechaniczne, 1300 N. 1192 konie i 1300 Nm obrotowego. 1192 konie! Ja pierdolę! 1325 Nm obrotowego. Jeszcze do tego, jaki on jest płaski! Halo? W tym momencie skończyliśmy 1192 konie. Co ty mówisz? Na alkoholu? Tak, i 1300 Nm obrotowego. 1192 konie mechaniczne. 1192. To jest szybkie już. Mega szybkie, to zadowolony jesteś? No, po 3 dniach walki. W końcu się udało, dobra. Kurde, po 3 dniach walki 1192 konie mechaniczne. O, chyba mi się drzazga w dupę wbiła. A nie, gwóźdź mi się wbił. To dużo, to naprawdę szybki samochód. Kurde, ciekawe jakie to będzie miało czasy 100-200. Kurde, ciekawe jakie to będzie miało czasy, nie wiem, 200-300. W ogóle ciekawe jak tym samochodem na takiej oponie, która nie ma nic wspólnego z driftem, tylko na 315, bo żaden regulamin nas tutaj nie trzyma i zejdziemy nisko z ciśnieniem. Ciekawe jak ten samochód będzie działał. 3 dni po 10-12 godzin tutaj. Jeszcze do tego wszystkiego pełno pierdół jeszcze do poustawiania, bo przypominam, że w sumie samochód tego typu to prototyp. No i pierwsza tego typu Supra na świecie. 3 niezależne od siebie komputery, zupełnie inna skrzynia, JZ, do tego wszystkiego na strokerze, Winters, ale seryjny środek, możliwość skrętu jak w drifcie. Skrzynia właściwie automatyczna, ale w połączeniu z hydrołapą. To wszystko jest taka kombinacja, że naprawdę robimy tutaj w Polsce rzeczy, które skalą myślę, że dorównują temu, co dzieje się za oceanem, czyli w Ameryce. I dziękuję wam pięknie, że tworzymy to wszyscy. Razem i wspólnie.
Kisielku, tylko Alsa to takiego, wiesz, wrednego, a nie żeby przegląd przechodził. Staram się. No, Kisiel lubi bezpiecznie, a my lubimy jak napierdala. Nie no, zrób takiego bezpiecznego, ale żeby napierdalał. Czyli taki standardzik w moim przypadku. Takiego, żebyśmy wszyscy uciekali stąd z hamowni. Nie ma Mercedesa, w którym się może alarm włączyć. Spokojnie, myślę, że w czymś tu się włączy. Włączyliśmy go za te wszystkie 80 ranów wykonanych tutaj 5 razy lekko. O! Ten już był lepszy! Jeszcze trochę! Było takie 70%! Matko Bosko, mówię, co to się stanęło? That's quite big. Impressive. Dobra, ten już był taki dość. Ej, jeden to się chyba w kadrze nie zmieścił. Ten ostatni to już był taki k***a dobry. Ja się boję robić większy, bo tam są takie marchewy ognia, a Norbertowi się ciepłą dupę robi. Tak? Uwaga, wreszcie byłeś. Jeszcze takie o 5%, bo już był taki niezły k***a, no. Teraz tak plus 5% jeszcze. Ja pierdolę! Dobra, bo hala się zaczęła sypać! Te odpady mi tam przeszły, no. O, za jednym komputerem tyle cudów! Tyle cudów, no. To było już pojebane. Nie, no to już... Specjalnie wyciągnąłem palce z uszu, bo mówię, trzeba to posłuchać, ale to już jest... Jeden to był taki dotąd. Słuchajcie, pamiętajcie, że jest dzień, jest normalnie słoneczko i tak dalej, więc jakby to był wieczór, tak jak na przykład stroiliśmy Suprę, to wierzcie mi, że byłoby Supra razy 1,5, nie? Myślę, że takie największe flamey miały z 1,7 metra, a może z 2 metry, coś koło tego. Nawet chłopaki z firmy wyszli. Jest dobrze? Jest dobrze. Ja słyszałem to gdzieś tam w biurze przy komputerze, z słuchawkami na uszach. To jest właśnie to, co najbardziej cieszy w tym wszystkim. Kończymy? Tak. Ale dla wszystkich mordeczek, które oglądają materiały do samego końca, Supra już w przyczepie. Powiem wam, że wchodzi właściwie co do centymetra, a mamy tą znacznie szerszą wersję. No nic innego jak po prostu resorak tutaj. Ten look, który teraz macie, to jest spełnienie wszystkich możliwych marzeń. Dorzuciliśmy jeszcze kilka rzeczy. Zobaczcie, na przykład keyboard już jest wsadzony, mamy już wyświetlacz. Także zmierzamy ku końcowi. No i to, jak to tutaj wygląda. Jezus Maria! A ja jednym zdaniem, jeżeli dotrwałeś tutaj do samego końca tego materiału, to dziękuję bardzo serdecznie i pozdrawiam bardzo serdecznie. Widzimy się w kolejnym filmie, a Suprą prawdopodobnie będziecie się mogli zobaczyć na Narodowym, który dokładnie za tydzień od momentu, kiedy wy to oglądacie. O, fajnie tam wygląda i moi kochani, życzcie mi, żeby udało się zabrać ją do Japonii. Nie mogę wam tego obiecać, ale bardzo chcemy, żeby tak się stało. Zostaw łapeczkę w górę, subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robisz. No i co? Odmeldowuję i miło było mi przekazać całą budowę A90 w jednym filmie. Nara!